Uroczyście oświadczam, że przeżyliśmy noc. Było spoko, ale za to trafiły nam się wydawające dziwne dźwięki ptaki. Takie przez chwilę myśleliśmy, że to opas, a tu około jakiegoś ptaka, a to te ptaki wydają takie dźwięki normalnie, albo jak takie klep... Poczekajcie. Nie wiem, czy mikrofon to wyłapał, ale to trochę brzmiało, jakby konie chodziły po bruku. I na początku myślałam, czy ktoś tutaj koniem jedzie, a to te ptaki. Więc ciekawa sprawa. Andy mówi, że wie, jaki to ptak. Jaki to jest... What's the bird? Pretty sure it's magpie. Magpie. Poszukam tłumaczenia po polsku. A teraz ciśniemy do Rohanu. Do Edoras. Oczywiście miejscówka z Władcy Pierścieni. Teraz jeszcze tylko 26 km drogi gruntowej i będziemy w Rohanie. Kochamy drogi gruntowe, zwłaszcza po wycieczce do jeziora Waikaremoana, gdzie zrobiliśmy chyba 150 km dróg gruntowych. Powoli się zbliżamy i tu mamy Mount Sunday, czyli na tym pagórku zbudowano właśnie Edoras. To tutaj był plan filmowy. Piknie. Jesteśmy już na parkingu. Zdaje się, że jesteśmy sami. Tym lepiej. Tam jest Mount Sunday. Gdzieś tam. I do niej mamy według tabliczki 1,5 kilometra i powinno to nam zająć 45 minut, ale te tabliczki są zawsze na wyrost, więc pewnie nam zajmie z 20 albo 30. Jaram się, bo naprawdę jest tutaj super. Cieszę się, że jestem władcą pierścieni, bo gdybym nie była, to pewnie w życiu bym tutaj w to miejsce nie trafiła. A jest jedno z ładniejszych, które widziałam, więc dobrze jest czasem być takim nerdem. No i weszliśmy na szczyt Mount Sunday, Góry Niedzielnej. To tutaj kręcili Władcy Pierścieni. Widoczki panoramiczne całkiem podobne z filmu. Podobno nawet 10 lat później można znaleźć tutaj jakieś gwoździe, czy jakieś tam elementy scenizacji, ponieważ oni tu faktycznie wybudowali wiele budynków, które widać w filmie. Jest to niesamowite, jak oglądaliśmy taki program Behind the Scenes, jest właśnie parę materiałów z tego miejsca i naprawdę zbudowali tutaj Rohan. Szkoda, że tego nie zostawili, ale naprawdę mega sprawa. A tak to prezentuje się na szczycie. Tu widać ścieżkę. No i gdzieś tutaj były pobudowane konstrukcje drewniane. Znaleźliśmy chyba element scenografii. Metalowa sprawa. Widać, że beton dookoła był grany. Więc co innego? No musiała być to jakaś konstrukcja. Boże, dotknęłam scenografii Władcy Pierścieni. Bardzo szukam śrubek jakichś. Chciałabym jakąś śrubkę znaleźć, ale nic nie ma. Nie mogę nic dojrzeć. Tylko to. Nie trudno. Kolejna sprawa, kiedy Gandalf z Pippinem odjeżdżał, czy kopytkował na koniu, to kopytkował tą drogą, czy tą drogą. Będzie trzeba sprawdzić. No i co? No i wracamy. Nie znaleźliśmy żadnych śrubek. Jedynie co leży to
gówno. Królicze i krowie, bo tutaj króliki sobie latają luzem. Nie króliki, zające. Chociaż ja nie wiem, nigdy nie rozróżniam. Nie, to zające, bo to takie duże, to zające chyba. Miała być dzisiaj w ogóle zła pogoda, a jest tak ciepło i żarówa, że wskoczyliśmy w stroje kąpielowe i jedziemy wykąpać się w jeziorku nieopodal. O, a tu się wykąpiemy. Zobaczymy jaka woda. A, nie jest taka zła. Siema. O, przyjemnie, bo jest taka gorączka. Znaczy nie ma jakoś tak dużo stopni, tylko że w Nowej Zelandii ogółem słońce bardziej przypieka i jest ono takie bardziej uciążliwe. Ja się boję zanurzyć. Zanurzyłam tylko tyłek, ale nie, jest dosyć zimna. Korzystając z widoków i ładnej pogody i pory obiadowej, robimy sobie instant supki. Ktoś ma smutki. Bardzo bogaty lunch, instant soups i kawusia mała, ale zawsze jest. Coś się wiatr zrywa, zmienia się pogoda. O, a tam pani sprawdza wodę, czy jest zdatna, akurat jak się wykąpaliśmy. Jeżeli jesteśmy już przy temacie zupek chińskich, to muszę się poskarżyć, ale te tutejsze zupki chińskie, no nie są najsmaczniejsze, szczerze mówiąc, no nie smakują mi. Ja uwielbiam pomidorową amino, albo ogórkową, albo to pire zalewane tylko wodą, czy jakiś makaronik w sosie śmietanowym, a tutaj za bardzo takich rzeczy nie ma. Tutaj ogółem jest dosyć mało takich typowych insta zupek, że bierzesz tylko wodę i zalewasz. Tutaj jest bardzo dużo noodle, takie no makaron zalewasz, ale to musisz i mieszać, więc to trochę więcej czasu zajmuje, aniżeli tylko zalanie go wodą. Więc taki tip, jeżeli ktoś się wybiera do Nowej Zelandii i planuje podróżować tak jak my i jeść tak jak my, czyli albo gdzieś na mieście, albo właśnie jakieś takie szybkie przekąski, no to weźcie ze sobą zupki i inne takie dania instant z osobą, ponieważ no tutaj nie są one najlepsze. No mi nie smakują. Andy też mówi, że niespecjalnie. Te noodles są ok, ale bardziej czasochłonne, a te takie po prostu do zalania wodą są ble. Karawana jedzie dalej, jedziemy oglądać teraz pingwiny.